sieć punktów największa na świecie, gdzie można kupić, sprzedać kryptowalutę i też jako Kanga dostarczamy dużo różnych narzędzi, ale gdybyśmy się spotkali 2 lata temu i gdybyś mnie zapytał, czy chciałbym je przeżyć ponownie, wiedząc jaka ewentualnie później będzie nagroda, to powiedziałbym, że nie. Gospodarka to są mali i średni przedsiębiorcy. Ci ludzie, którzy rano nie mają z czego zapłacić ZUS-u, ale myślą, jak tutaj zarobić na swoje rodziny i jak zrobić komuś wypłatę. Przez te lata do 2018 roku ja 2-krotnie upadłem. Bardzo dobrze mi się rozmawia z tymi ludźmi, którzy w tej chwili idą ciemną doliną, bo po pierwsze sam tam byłem, a po drugie jestem im wdzięczny. Agnieszka przyszła i powiedziała: Sławek, może to jest ten moment, żebyś porzucił swoje marzenia o jakimś wielkim biznesie i po prostu poszedł do zwykłej pracy. W wyniku błędnych, egoistycznych decyzji ludzi ze świata bankowego i skutek tego był taki, że cały świat, nie tylko amerykańska gospodarka, za to zapłaciły. I ten przełożony mówi tak: Marcin, spotykam się z tobą, ponieważ jestem na odwyku od heroiny. Że on doświadcza tego, czego doświadcza niemowlę w łonie matki, która akceptuje swoje potomstwo. Ale Marcin wtedy powiedział: wiesz co, ale teraz więcej ten człowiek czuł przez te 5 sekund. On czuł odblask nieba, odblask tego, czym właśnie jest Ewangelia. Zacznijmy od tego, że jestem ojcem 3 dzieci i mężem 1 żony. Klasyczny model. Jest to bardzo ważne. W ogóle rodzina jest dla mnie ważna. Już prawie 20 lat po moim ślubie z moją żoną, z którym ten ślub braliśmy wtedy, kiedy ja miałem 19 lat. To też dla mnie ważna sprawa. A zawodowo jestem przedsiębiorcą od lat, działającym w branży informatycznej, ale w szczególności od 2018 roku zajmuję się taką dziedziną, która wzbudza dzisiaj dużo kontrowersji, która jednak jest bliska mojemu sercu. Mam na myśli kryptowaluty, prowadzę giełdę kryptowalut, sieć kantorów kryptowalutowych. Tutaj warto dodać, że ja na rynku jako przedsiębiorca jestem od 2009 roku. Jak do tego doszło, że jestem przedsiębiorcą, może będzie okazja tutaj powiedzieć, bo to nie była do końca moja decyzja. To znaczy była moja decyzja, ale podejmowałem tę decyzję w oparciu o inne informacje. I przez te lata do 2018 roku ja 2-krotnie upadłem biznesowo, tak totalnie, zupełnie. Kiedy mówię, że totalnie, zupełnie, to podam kilka objawów tego mojego upadku. Nie miałem na przykład pieniędzy na to, żeby zapłacić rachunek za prąd. I u nas w domu, gdzie mieszkałem z żoną i z dziećmi, wyłączyli prąd i musiałem się jakoś tłumaczyć. No po prostu byłem takim pariasem i totalnym bankrutem. I faktycznie wychodziłem na przełomie 2016-17 roku z poprzedniego upadku. Upadku, który miał kulminację właśnie na początku 2017 roku. Nadal prowadziłem, czy działałem w branży informatycznej, no bo to jest coś, na czym się zawodowo znałem, czym była moja specjalizacja. I zadzwonił do mnie mój przyjaciel, chrześcijanin zresztą, którego poznałem w 2005 roku. Właśnie też przedsiębiorca i człowiek, z którym byłem bardzo, bardzo blisko, ale jakoś tak się stało, że nasze drogi przed 2009 rokiem się rozeszły. I zadzwonił i powiedział: Sławek, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy połączyli siły na nowo i żebyśmy zaczęli gdzieś tam działać. I to on zaczął mi opowiadać o kryptowalutach. Oczywiście jako informatyk znałem wcześniej temat kryptowalut, no bo każdy z nas dzisiaj słyszał o kryptowalutach, raczej więcej nieprawdziwych rzeczy niż prawdziwych. No ale ten temat mnie gigantycznie wciągnął. No bo tutaj zróbmy krótką dygresję. Ja naprawdę wierzę, że kryptowaluty, w szczególności te klasyczne, najważniejsze, takie jak choćby Bitcoin, to jest taki powiew wolności. Coś, co sprawia, że możemy być wolni, niezależni i że możemy realizować jakieś nasze pasje i cele właśnie w oderwaniu od tych zastygłych schematów cywilizacyjnych. I wiem, że teraz to, co powiedziałem, jest takie bardzo okrągłe, ale naprawdę w to wierzę. I druga dygresja, o której muszę powiedzieć, ja wierzę, że Bóg, jedną z największych wartości, czy największą wartością, która jest związana z Bogiem, to jest miłość. Bóg jest miłością i Bóg daje nam miłość,
A siostrą miłości jest wolność. To znaczy nie ma miłości bez wolności. Jeżeli przymuszę swoje dzieci albo swoją żonę do tego, żeby mnie kochały i one będą mnie kochały dlatego, że ich do tego zmusiłem, to nie jest miłość. To musi być zawsze decyzja. Bóg umiłował mnie nie dlatego, że został do tego przymuszony, tylko dlatego, że chciał. Więc wolność jest tym bardzo ważnym elementem, a właśnie w kryptowalutach dostrzegam taki manifest wolności bardzo duży. Więc wracając do początku tej historii, faktycznie połączyłem siłę. Jakaś ekipa jeszcze ludzi była przy mnie z poprzedniego rozdania. No i tak się rozpoczęła przygoda z Kangą. No bo ten biznes, który dzisiaj reprezentuję, ta substancja, tak lubię o tym mówić, to właśnie Kanga, giełda kryptowalut, sieć punktów największa na świecie, gdzie można kupić, sprzedać kryptowalutę. I też jako Kanga dostarczamy dużo różnych narzędzi. Jesteśmy w środowisku postrzegani trochę jako rebelianci. To znaczy otwarcie mówimy, że musimy walczyć, że jesteśmy ostatnim bastionem wolności. Lubimy tak o sobie mówić, ale faktycznie tak myślę, że już niedużo tej wolności nam w dzisiejszym świecie zostało. Coś, co teraz powiem, jest zupełnie prawdziwe, ale jednak widzę, że to jest taki truizm i odpowiedź akademicka. Tak, moje upadki ukształtowały mnie. Sprawiły, że stałem się jakby niezależnym przedsiębiorcą, który ma jakąś inną perspektywę, ale gdybyśmy się spotkali 2 lata temu i gdybyś mnie zapytał, czy chciałbym je przeżyć ponownie, wiedząc, jaka ewentualnie później będzie nagroda, to powiedziałbym, że nie. To znaczy ból związany z tym upadkiem był tak duży, poczucie porażki to jeszcze jesteśmy w stanie przeżyć, ale to, że widzimy, że nasze decyzje wpływają na życie naszych rodzin, naszych dzieci, ludzi, którzy nam zaufali, no bo przecież upadek wiąże się z tym, że ktoś tobie zaufał, w sensie biznesowym albo finansowym, a ty nie jesteś w stanie mu na przykład zapłacić i musisz w pewnym momencie spojrzeć mu w oczy i powiedzieć: słuchaj, zawaliłem. Wierzyłem, sam sobie uwierzyłem, ale sam siebie oszukiwałem. Nie będę w stanie przez najbliższy czas się z tobą rozliczyć. Cały kredyt zaufania, który dałeś mi, niestety zawiodłem ciebie i ty również, decydując się na współpracę ze mną, zawiodłeś teraz, nie wiem, swoją rodzinę albo swoich przyjaciół. Więc właśnie poczucie porażki, zawodu, poczucie tego, że realnie wpłynąłem negatywnie na czyjeś życie, to jest ciężar, który jest bardzo ciężko dźwignąć. Bardzo ciężko. I też przypominam sobie taki moment, jak kiedyś właśnie moja żona przyszła do pokoju, jakbyśmy mieli 2 różne pokoje, ale to było tak, że ja siedziałem jakby w swoim pokoju, gdzie normalnie pracowałem i Agnieszka przyszła i powiedziała: Sławek, może to jest ten moment, żebyś porzucił swoje marzenia o jakimś wielkim biznesie i po prostu poszedł do zwykłej pracy. I pamiętam, że wtedy się roześmiałem. Pomimo tego, że było nam ciężko, to był dobry czas i powiedziałem: Aga, dobrze wiesz, że my dużo podróżujemy. Dużo podróżowaliśmy wcześniej, teraz dużo podróżujemy, też chętnie o tym opowiem. Wiesz, że nasze podróże, to gdzie byliśmy, kogo spotkaliśmy i tak dalej, to dlatego, że staraliśmy się wychodzić poza kanon i podejmować ryzyko. I teraz faktycznie to ryzyko było trochę za duże, ale daj mi szansę, spróbujmy i może będzie okej. No i dzisiaj wiem, że było okej, ale to też nie jest tak, że każdej osobie bym powiedział: słuchaj, każdy się nadaje na przedsiębiorcę. Musisz ważyć ryzyko, swoje siły, swoje możliwości. I jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Ja na swojej drodze dzisiaj spotykam bardzo wielu takich przedsiębiorców, bankrutów i mam do nich wielki szacunek, ponieważ wiem, co przechodzą i jednocześnie wiem, co dzieje się w ich głowach i że mają to takie poczucie: muszę walczyć, żeby się nie poddać. I wyrażam taki manifest i takie przekonanie, że cała gospodarka i Polska i w ogóle we wszystkich innych państw, ona nie opiera się o wielkie spółki, które są spółkami strategicznymi, na które zawsze znajdą się pieniądze, gdzie prezesi mogą podejmować błędy, bo największą sankcją, jaką ich spotka, to jest to, że zostaną po prostu odwołani, ale i tak dostaną odprawę. Gospodarka to są mali i średni przedsiębiorcy. Ci ludzie, którzy rano nie mają z czego zapłacić ZUS-u, ale myślą, jak tutaj zarobić na swoje rodziny i jak zrobić komuś wypłatę. To oni nakręcają tą gospodarkę i dzięki temu my możemy tego wszystkiego doświadczać. Więc jeszcze raz to powtórzę. Bardzo dobrze mi się rozmawia z tymi ludźmi, którzy w tej chwili idą ciemną doliną, bo po pierwsze sam tam byłem, a po drugie jestem im wdzięczny. Gdyby wszyscy byli odpowiedzialni według tej definicji, która nam została wpojona, czyli ograniczaj maksymalnie ryzyko, podejmuj to ryzyko tylko w takim zakresie, w którym naprawdę jesteś w stanie je ponieść, to gdzie dzisiaj bylibyśmy jako cywilizacja?
No bo przecież to, że mamy szczepionki, to, że mamy lekarstwa, to, że mamy elektrownie atomowe, to, że możemy ratować innych ludzi, to jest efekt tego, że byli ludzie, którzy po prostu powiedzieli, ja podejmę ryzyko większe niż powinienem. I bardzo często oni podejmują to ryzyko oczywiście nie dlatego, że myślą, chcę ratować cywilizację. Tutaj ja wierzę w to, że wierzę w niewidzialną rękę wolnego rynku, a ta niewidzialna ręka, jakoś Pan Bóg to sprawił właśnie w ten sposób, to, że my wszyscy dążymy do maksymalizacji jakichś naszych przychodów czy korzyści. I oczywiście później jest dyskusja, co my z tym robimy, ale jednak, jeżeli ktoś jest naukowcem, to bardzo często myśli o tym, że chciałby być znany na świecie jako naukowiec, więc podejmuje eksperymenty bardzo często. Przecież znamy historię takich naukowców, którzy robili eksperymenty, za które ci naukowcy później przepłacili życiem, tak? Zresztą do dzisiaj pamiętniki Marii Curie-Skłodowskiej są trzymane za taką specjalną szybą, bo one ciągle promieniują, tak? No i gdybyśmy ją spotkali dzisiaj i się zapytali, czy faktycznie przemyślała pani sprawę, żeby tutaj z radioaktywnością się parać, czy to było odpowiedzialne? I kiedy ona mówi o swojej jednostce, o swojej rodzinie, musi powiedzieć, nie było odpowiedzialne. Ale jednak dzięki temu, co zrobiła, my możemy z tego korzystać. Więc oczywiście, kiedy myślę o odpowiedzialności, to zadaję też takie pytanie, czy bardziej odpowiedzialne jest to, żeby nie podejmować w ogóle ryzyka, czy żeby podejmować ryzyko? To zawsze to zależy od tego, jakie spektrum, jaką perspektywę przejmujemy. Ja w ogóle wyznaję taką doktrynę, jeżeli chodzi o zarządzanie i podejmowanie decyzji, że dzisiaj nie mamy czasu na to, żeby analizować zbyt dużo przed podjęciem konkretnej decyzji. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywistość wokół nas zmienia się w tempie ekspresowym. Gdybyśmy się cofnęli 2 albo 3 wieki wstecz, to faktycznie wszystko płynęło wolniej, było mniej informacji. Wtedy można było analizować. A dzisiaj prawdopodobnie jest tak, że my na analizę, jak poświęcimy 2, 3, 4 dni, to już może być za późno, bo coś się tam zmieni w naszym otoczeniu. Więc ja w ogóle wyznaję taką zasadę, że dzisiaj wygrywają ci ludzie, którzy podejmują maksymalnie dużo decyzji. Cały czas. Dlaczego? Dlatego, że wierzę w to, że zostaliśmy tak stworzeni, że potrafimy wyciągać automatycznie wnioski i budujemy coś takiego, co się nazywa intuicją. I oczywiście, kiedy mówimy o intuicji, to jedni ludzie myślą sobie, kiedy mówisz o intuicji, to raczej wierzysz w jakieś tam wschodnie duchowe rzeczy. Nie. Intuicja to jest podświadome działanie mojego mózgu. Tak zostałem stworzony, że mój mózg może przetwarzać gigantyczną ilość informacji w sposób podświadomy. Więc ja raczej dzisiaj myślę tak. Najlepszą rzeczą, którą ktoś może zrobić, to po prostu podejmować strasznie dużo decyzji. Dlatego, że one może na początku będą ciągnęły go w dół, ale nasza natura jest taka, że zaczynamy wyciągać wnioski i zaczynamy się odbijać do góry. Zastanawiam się, czy dzisiaj podejmuję mniejsze ryzyko niż wtedy, kiedy upadłem? Nie. Właśnie wiem o tym, że nie. Ale korzystam z tego, że Pan Bóg mi teraz akurat błogosławi i być może korzystam z tego, że wyrobiła mi się pewna intuicja, która pozwala mi już unikać tych błędnych decyzji. I przez lata wszystkie, i te biznesowe, i rodzinne, wtedy, kiedy pojawiała się w moim życiu ciemna dolina, to chwytałem się kurczowo Chrystusa. I to są różne perspektywy. Kiedy u nas w małżeństwie się źle układało, to ja w pewnym momencie sobie pomyślałem, z czego to się może brać. I wtedy sobie odpowiedziałam, być może to się bierze z moich jakichś złych oczekiwań, że zbyt wiele wymagam od naszego małżeństwa, ale to wynikało z tego, że ja po prostu myślałem o sobie nie wiadomo co. I w pewnym momencie pomyślałem sobie, załóż, że wszystko, co masz, to Chrystus. Załóż, że wszystko, co masz, to Chrystus, przestań oczekiwać. I pamiętam ten dzień, kiedy jakby wracam do domu z pracy i moja żona się do mnie na przykład uśmiecha, mówi coś dobrego, jakieś dobre słowa i nagle widzę, że to wszystko jest po prostu czymś dobrym i łaskawym, że jak moje oczekiwania wobec jakieś gdzieś tam po prostu odłożyłem na bok i myślałem o Chrystusie, że zaczynam się cieszyć każdym pozytywnym gestem w moim małżeństwie. Wtedy, kiedy w pracy było mi bardzo źle, przecież były te momenty, że pracowałem miesiącami nie przynosząc żadnych pieniędzy do domu, gdy byłem pariasem wśród innych przedsiębiorców, to sobie pomyślałem, moja wartość nie bierze się stąd, kim jestem. Moja wartość bierze się z tego, kim jest Chrystus we mnie. A jest Bogiem, jest jakby najważniejsza osoba na świecie, jakby oddała za mnie swoje życie i bez względu na to, co myślą inni ludzie i jak mnie oceniają, nawet poprzez właściwą ocenę moich błędnych decyzji biznesowych, to w oczach Boga jestem kimś wyjątkowym. I to jakby z tego czerpałem i czerpię siłę do dzisiaj.
Kiedyś prowadziłem taką prezentację właśnie dla osób, które są zupełnie niezaznajomione ze światem kryptowalut i nazwałem tę prezentację w ten sposób, że będę opowiadał o historii miliardera, którego nikt nigdy nie widział. I faktycznie tutaj się zaczyna ta historia. Cofnijmy się do 2008 roku, wtedy kiedy kryptowalut jeszcze w ogóle nie było. Wtedy, kiedy nagle z dnia na dzień amerykańskie banki zaczynają upadać. Taki był bank, który nie mógł nigdy upaść, bo był gigantem, Lehman Brothers, i okazuje się, że upadł w wyniku błędnych, egoistycznych decyzji ludzi ze świata bankowego. I skutek tego był taki, że cały świat, nie tylko amerykańska gospodarka, za to zapłaciły. Dla tych, którzy są w moim wieku, czyli mają tam prawie 40 lat, ja tylko przypomnę, że w 2008 roku większość ludzi, która brała kredyty hipoteczne, brała je we frankach szwajcarskich. I teraz, jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć właśnie moment upadku amerykańskich banków, to wystarczy spojrzeć na to, jak rata z miesiąca na miesiąc, wyrażona w złotówkach, ale oczywiście płaciliśmy ją we frankach, skoczyła po prostu dwukrotnie. To był dramat wielu polskich rodzin. I to tak naprawdę zmiana kursu frankowego wzięła się z nieodpowiedzialnych decyzji amerykańskich bankierów. I na nowo rozpoczęła się dyskusja gdzieś na forach internetowych, czy my dzisiaj jesteśmy w stanie stworzyć taką walutę, która byłaby niezależna od rządów i od państw. No bo dlaczego właśnie pozostałe gospodarki światowe zaczęły płacić i często upadać, czy mieć problemy z powodu tego, co się wydarzyło w Stanach? No dlatego, że naszą walutą taką cały czas międzynarodową jest dolar. Zresztą, uwaga, muszę to też powiedzieć, na lekcjach ekonomii uczy się nas, że takie państwo, które prowadzi zdrową gospodarkę, to państwo, które więcej sprzedaje na zewnątrz niż kupuje. Lepiej po prostu mieć większy eksport niż import. No, naturalne, bo wtedy więcej muszą nam płacić. Jedyna gigantyczna gospodarka, która ma odwrotnie, to gospodarka amerykańska. Ona więcej kupuje niż sprzedaje. I teraz możemy się zastanowić, z czego to wynika. To wynika z tego, że Amerykanie drukują bez przerwy pieniądze, bez żadnego obciążenia i płacą tymi pieniędzmi, dolarami na zewnątrz, żeby robić zakupy dla swojej gospodarki. Co oznacza dla ciebie, dla mnie, dla każdej osoby nas ogląda, która nas w tej chwili ogląda, fakt, że państwo może drukować pieniądze. To oznacza, że siła nabywcza tego pieniądza spada. My nazywamy to, kryptowalutowcy, przestępstwem inflacyjnym. Państwo finansuje swoją działalność, okradając ludzi, którzy odłożyli w bankach, na lokatach, w skarpecie oszczędności swojego życia. Państwo drukuje pieniądze, finansuje armię, administrację, nie ponosząc tego kosztu, wywołując tak naprawdę inflację. Amerykanie, poprzez to, że wydają więcej pieniędzy na zewnątrz, wywołują inflację na całym świecie. I teraz to, co powiedziałem, to nie żadna teoria spiskowa, to są po prostu fakty. I teraz wracam do tego 2008 roku, kiedy toczy się dyskusja, czy możemy stworzyć walutę nie należącą do żadnego państwa, niezależną. I oczywiście na forach jest odpowiedź, że nie. Ale oto na jednej grupie mailowej, znowuż grupy mailowe dzisiaj to już nie jest takie popularne narzędzie, ale kiedyś tak było, tak, że po prostu zapisywaliśmy się na jakąś grupę mailową i to nie działało jak forum, tylko każda odpowiedź to było wysłanie maila do wszystkich. I była kryptograficzna grupa mailowa ludzi, którzy mieszkali gdzieś tam w Kalifornii i pojawił się na tej grupie człowiek, który przedstawił się jako Satoshi Nakamoto. Nie wiemy, kim był do dzisiaj, ale wiemy, że napisał taki dokument, który my nazywamy manifestem Bitcoina, w ramach którego powiedział tak: słuchajcie, dzisiejsze zdobycze technologii i matematyki pozwalają nam stworzyć technologię, w oparciu o którą będziemy mogli wyemitować walutę, którą nazwał Bitcoinem, która, uwaga, będzie niewyłączalna i tak faktycznie dzisiaj jest. Gdyby dzisiaj wszyscy wielcy tego świata powiedzieli, wyłączamy Bitcoina, nie mogą tego zrobić. Ja, kiedy występuję gdzieś na konferencjach, to mówię, że tylko Bóg albo inna siła wyższa może wyłączyć Bitcoina i takie są fakty. To jest pierwsza technologia, która jest niewyłączalna. Nawet gdyby sam Satoshi Nakamoto, gdyby się dzisiaj ujawnił i chciał wyłączyć Bitcoina, nie jest w stanie z tego zrobić. Po drugie, Bitcoin działa na całym świecie. W każdym miejscu na świecie, gdzie jest tylko internet, możemy dokonać transakcji. Nieważne, czy jesteśmy w Korei Północnej, czy jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, on jest wszędzie. Po trzecie, żeby korzystać z Bitcoina, nie potrzebujemy zgody żadnego urzędu. Każdy ma dostęp do tego. Po czwarte, przelew z jednego miejsca na drugi
trwa maksymalnie 10 minut. Jest praktycznie bezkosztowy. Wyobraźmy sobie teraz, że chciałbym wysłać z Polski pieniądze na przykład do Australii. Nie dość, że jest to obwarowane niesamowitą ilością pytań różnych urzędników, którzy pytają się, po co wysyłasz tam pieniądze? A w ogóle skąd masz te pieniądze? No to jeszcze trwa, to i kosztuje. W Bitcoinie prawie nic nie kosztuje, prawie nic nie trwa. Dalej, Bitcoin ograniczony jest do 21 milionów jednostek. Nigdy nie będzie więcej bitcoinów niż 21 milionów. I teraz zróbmy sobie eksperyment. Forbes jakiś czas temu przedstawił liczbę ludzi, którzy mają $1 milion na swoim koncie albo więcej. Milionerów dolarowych. I okazuje się, że takich ludzi jest ponad 50 milionów na świecie. Gdyby dzisiaj każdy milioner dolarowy chciał mieć jednego bitcoina, to dla niego nie starczy. I stąd się bierze wartość. Wartość Bitcoina bierze się stąd, że ludzie na całym świecie coraz więcej, każdego dnia ufają, że to jest coś lepszego niż złoto. Bo skąd się bierze dzisiaj wartość złota? No nie bierze się z tego, że to ma fajne zastosowanie przemysłowe, bo wtedy wartość złota byłaby mniejsza, gdybyśmy się ograniczyli tylko do przemysłu. Wartość złota bierze się z tego, że ludzie na całym świecie uwierzyli, że to może być jednostka rozliczeniowa. Ale żeby dzisiaj przewieźć złoto z jednego miejsca na świecie w drugie, jest bardzo ciężko. Żeby podzielić złoto na malutkie kawałeczki szybko, też jest ciężko. Bitcoin dzieli się na 100 milionów kawałków. Dzisiaj, gdyby ktokolwiek chciał kupić Bitcoina za 10 zł, może to zrobić. A złoto? Chyba nie. I to wszystko sprawia, że mamy do czynienia z niezależnym, niewyłączalnym, nienależącym do nikogo. To jest bardzo ważne. Systemem rozliczeniowym, który pozwala nam po pierwsze bogacić się, po drugie rozliczać, bez pytania się kogokolwiek o zgodę. I teraz jeszcze parę liczb. Robię taki eksperyment, zresztą ujawniam te dane gdzieś tam w swoich social mediach. Co by było, gdybyśmy każdego dnia od początku tego roku, od początku 2023, 2022 i tak cofam się do 2014 roku, gdybyśmy każdego dnia za stałą kwotę, na przykład $1 kupowali Bitcoina i złoto, albo akcje Microsoftu, albo Apple'a. I teraz tak, nieważne kiedy zaczynasz kupować Bitcoina, czy w 2014, czy w 2015, zawsze masz zysk. I to dam przykład, gdybyście zaczęli kupować Bitcoina na początku 2023 roku, codziennie za stałą kwotę aż do dzisiaj, to macie 100% zysku już. Gdybyście zaczęli kupować złoto w 2014 roku za stałą kwotę do dzisiaj, to od 2014 roku do dzisiaj mielibyście tylko 30% zysku. Mówienie o tym, że złoto jest jakąś wartością, że złoto jest stabilne i bezpieczne, w gruncie rzeczy to jest oczywiście prawda, ale w porównaniu do Bitcoina wszystko inne upada. I wszystkie aktywa finansowe, akcje Microsoftu i Apple'a. Dlaczego mówię o akcjach Microsoftu i Apple'a? Bo to są akcje firm, które mają największą kapitalizację. Nie ma większej kapitalizacji niż te dwie akcje. To wszystko przegrywa w porównaniu do Bitcoina czy też do innych kryptowalut. Powiedziałem kiedyś do swojej żony, słuchaj, ponieważ mamy taki układ, że moja żona opiekuje się domem, opiekuje się dziećmi, wszystko co mamy oczywiście jest wspólne, wszystkie nieruchomości, cały nasz majątek, ale zawsze Agnieszka przychodzi do mnie bardzo często i mówi, a co będzie z moją emeryturą? No ja mówię, przecież to jest nasze, to jest twoja emerytura. A ona mówi, no tak, ale chciałbym mieć coś tak zupełnie swojego. To jej powiedziałem, to każdego dnia, jak idziesz po zakupy, to licz, ile wyda się te zakupy i zaokrąglaj kwotę do 50 zł. I ta różnica, nieważne, czy to będzie 10 zł, czy 5, czy 2, czy 30, tą różnicę przeznaczaj na kryptowaluty. I to jest twoja emerytura. I każdy, kto tak robi, naprawdę każdy, kto jest wierny i kupuje bez względu na cenę, wygrywa. I to jest właśnie dla mnie Bitcoin. Urodziłem się w domu, w którym chwilę przed moim urodzeniem moja mama zdecydowała się przyjąć chrzest w kościele baptystów jako osoba dorosła. I była jakby jedyną osobą w naszej rodzinie, która wtedy została protestantką. Więc ja wychowywałem się w kościele baptystów, a reszta mojej rodziny była katolicka. I teraz zwracam uwagę na to, ponieważ do 15 roku życia, pomimo tego, że chodziłem na szkółkę niedzielną, na nabożeństwa baptystyczne, jednak mocno byłem pod wpływem pozostałej części rodziny, która była również bardzo wierząca. I żyłem w takim przekonaniu, że aby spodobać się Panu Bogu, muszę robić coś specjalnego. Że muszę przestrzegać 10 przykazań, że jeżeli tego nie będę robił, no to zostanę ukarany, że pójdę do piekła. Więc ja
naprawdę jakby przerażony tą perspektywą, że może się wydarzyć coś złego po mojej śmierci, starałem się Panu Bogu bardzo podobać. I w ogóle dużo się modliłem, jakoś tak wyszło, dużo Biblii czytałem, ale jak już wszedłem w ten wiek nastoletni, to miałem taką świadomość, że gdyby dzisiaj był koniec świata, no to na tym sądzie ostatecznym bym po prostu przegrał. I pomimo tego, że ludzie z mojego otoczenia, z mojej klasy, z podstawówki wołali nawet na mnie czasami święty, bo ja naprawdę starałem się żyć według jakichś kanonów i żeby tutaj przypadkiem nie zgrzeszyć, nie zrobić czegoś głupiego, ja w środku czułem, że jest bardzo, bardzo źle. I był taki moment, to było chwilę przed pierwszym dniem wiosny w 2000 roku, kiedy ja po prostu zacząłem wołać do Boga w modlitwie i powiedziałem: Panie Boże, nie potrafię żyć takim życiem, żeby się Tobie podobać. Nie ma takiej możliwości. I znaczy, bardzo bym chciał, ale Ty, Boże, widzisz, że im bardziej chcę, tym bardziej Ciebie zawodzę. Mówię: wymyśl coś, proszę. I nastąpiła później taka sekwencja wydarzeń, która może nie jest tak ważna, ale w moje ręce trafił traktat. Taka ulotka, która nazywała się Boży Prosty Plan Zbawienia. I tam, jak się ją przeczytało, czytało się mniej więcej 5 minut, tą ulotkę. Na dole było napisane: jeżeli nie rozumiesz wszystkiego, co to jest napisane, to czytaj w koło. No i ja tak zacząłem robić. I tam w tej ulotce był taki fragment z listu do Efezjan, z 2 rozdziału, 8 i 9 werset, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę, aby się kto nie chlubił, znaczy nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. No i oczywiście w tym zdaniu pada tak dużo archaicznych słów, że ja jako 15-latek w ogóle nie miałem szansy tego zrozumieć, ale czytałem. I najpierw doszło do mnie słowo łaska. Czym jest łaska? Łaska jest, tak zrozumiałem to, że łaska jest rzeczą, którą łaska to jest takie działanie, że ja dostaję coś, na co nie zasłużyłem. Że zostało mi na przykład wybaczone, albo zostałem czymś obdarowanym, ale nie dlatego, że byłem sprytny, przebiegły, tylko jest to totalnie za darmo. I to już nagle sprawiło, że zacząłem myśleć: łaską zbawieni jesteście. Co oznacza słowo zbawienie? I przypomniałem sobie takie polskie powiedzenie: 5 minut ciebie nie zbawi. Kiedyś tak się mówiło, jak ktoś się śpieszył, to mówiło się: 5 minut ciebie nie zbawi. Tak sobie myślałem, no co, o jakim tam zbawieniu jest mowa? O tym zbawieniu boskim czy jakimś innym? No i okazuje się, że jak weźmiemy słownik języka polskiego, to słowo zbawić oznacza uratować. A więc zrozumiałem, że jest mowa o ratunku. Już widziałem, że chodzi o ratunek od konsekwencji, od piekła, od tego, czego się obawiałem. Więc czytam: za darmo uratowany będziesz z wiary. Musisz uwierzyć, tam nie ma twoich uczynków. Łaską zbawieni jesteście z wiary, nie z uczynków. A jeżeli masz uczynki, to się nie chlub tym. Bo twoje uczynki, czy masz ich dużo, czy mało, w oczach Boga to nie ma znaczenia. I nagle dotarło do mnie, dosłownie pamiętam, że to już była sekunda, czy sekundy, zrozumiałem, dlaczego tak naprawdę Pan Jezus musiał umrzeć tam na krzyżu. Pamiętam, że pobiegłem do drugiego pokoju, gdzie moja mama akurat była, i się spytałem: mamo, czy to prawda, że mogę mieć wybaczone wszystko dlatego, że zaufałem Bogu? I pamiętam zdziwienie mojej mamy, która powiedziała: no tak, no przecież powinieneś o tym wiedzieć. I to był ten moment, kiedy ja jakby zrozumiałem, że mam wszystko wybaczone, że podobam się Bogu, nie dlatego, że Mu się podobam w sensie takim moich uczynków, tego, że jestem jakiś właśnie wspaniały, bo było dokładnie odwrotnie. Ale zrozumiałem, że podobam Mu się dlatego, że On wszystko uczynił i sam za mnie zapłacił. I też oczywiście gdzieś tam generuje się pytanie w naszej głowie: no to co? To mogę dzisiaj grzeszyć? Nie, nie mogę. Czy grzeszę? Tak, ale nie chcę grzeszyć. I to jest ta rzecz, która w dniu właśnie mojego nawrócenia też została jakby rozpoczęta przez Ducha Świętego, który sprawia, jakby wywołuje we mnie uczucie wstydu i takiego: no jest mi po prostu głupio, jeżeli coś zrobię, co się Bogu nie podoba. I widzę, że On po prostu pracuje we mnie. Są oczywiście momenty, kiedy moja kondycja duchowa jest lepsza, albo kiedy niestety kiedy jest gorsza, ale nigdy od tamtego momentu nie straciłem tego przekonania, że jestem Bożym dzieckiem. I nigdy już nimi przestanę być, dlatego że nie da się cofnąć urodzin. I dlatego w świecie ewangelicznym my używamy takiego określenia, często niezrozumiałego, ale teraz jak to powiedziałem, może będzie łatwiej to komuś zrozumieć: nowe narodzenie. Ja na nowo się narodziłem, jestem dzisiaj Bożym dzieckiem, jestem jak gdyby właśnie Bożym potomstwem, tak możemy o tym powiedzieć. Mam takiego znajomego, którego już dawno nie widziałem, ale jeszcze
wtedy, kiedy prowadziłem poprzedni biznes, miałem z nim jakąś relację, on pracował w telewizji. Nienawidził tej roboty. Pracował dla jednej z największych telewizji nadających na terenie Polski i mówi, że to jest najgorsza praca, jaka może być. Nie dość, że na bardzo wysokich obrotach, ma świadomość, że dostarczasz ludziom przez telewizor content, który raczej służy ich ogłupianiu niż wzmacnianiu. I jakby ten człowiek spotkał się ze mną, nawet pamiętam kiedy, to był 2015 rok. Tutaj w Warszawie poszliśmy do restauracji na Placu Konstytucji. Ja nie jestem z Warszawy, dlatego o tym wspominam. I mówił, że on wielokrotnie rzucał już swoją pracę. Ale to jest tak, że telewizja, jak już raz zaczynasz pracować dla telewizji, to cię wciąga po prostu jak gąbka. I jak chcesz odejść, to i tak cię wciąga. I mówił, że próbował nawet palić mosty. Nie da rady. Ale raz po takim rzuceniem papierami zadzwonił do niego jego przełożony, ale nie bezpośredni. Ktoś, o kim wiedział, że jest przełożonym, ale tam wyższego szczebla. No i zadzwonił właśnie do tego mojego kolegi i powiedział: hej Marcin, chciałbym z tobą się spotkać i pogadać. No i oni się spotkali i ten przełożony mówi tak: Marcin, spotykam się z tobą, ponieważ jestem na odwyku od heroiny. Jestem na odwyku i zostałem zobligowany do tego, żeby żeby powiedzieć osobom ze swojego otoczenia, że się leczę, a ponieważ ty odchodzisz i nie będziemy mieli teraz ze sobą zbyt często do czynienia, to mogę tobie o tym powiedzieć. Ale jak będziesz mnie widział od czasu do czasu, to mnie po prostu to zapytaj. I dla tych, którzy nie wiedzą, ja tego też nie wiem, ale heroina jest takim narkotykiem, który nie tylko uzależnia mentalnie, ale również fizycznie. Jest opiatem. I właśnie, ten człowiek, który był uzależniony, powiedział, że w zażywaniu heroiny liczy się 5 sekund. To wszystko, co jest wkoło, już nie ma takiego znaczenia. Ale przez 5 sekund jest taki moment, kiedy czujesz, że jesteś w pełni zaakceptowany i że wszystko tobie wybaczono. I Marcin, kiedy on mi opowiedział o tej heroinie w odpowiedzi na Ewangelię, bo mu powiedział Ewangelię i Marcin mówi, że zawsze myślał, że ten mężczyzna, który był uzależniony od heroiny, że on doświadcza tego, czego doświadcza niemowlę w łonie matki, która akceptuje swoje potomstwo. Ale Marcin wtedy powiedział: wiesz co, ale teraz więcej ten człowiek czuł przez te 5 sekund. On czuł odblask nieba, odblask tego, czym właśnie jest Ewangelia. I myślę sobie tak, jeżeli ktokolwiek, wiemy o tym, że Ewangelia jest dla każdego, wystarczy ją po prostu przyjąć. Jeżeli czujesz się niezaakceptowany, jeżeli czujesz wstyd, jeżeli jesteś poniżony, jeżeli masz problemy z poczuciem własnej wartości, to Ewangelia jest właśnie odpowiedzią na twoje wyzwania i mało tego, warto, żebyś wiedział, że prawie każdy na świecie, a może i każdy, ma właśnie takie wyzwania i próbujemy je rozwiązać na różne sposoby. Albo poprzez jakieś agresywne życie seksualne, albo poprzez narkotyki, albo poprzez oddawanie się w całości w biznes, czy w jakieś inne działania. Natomiast Bóg przychodzi i daje rozwiązanie i mówi: weź się za darmo. Weź się za darmo.